tym odcinku naszym celem jest dodać przeciwnika, pokazać ograniczenia heurystyki i przygotować grunt pod Reinforcement Learning. Do tej pory system działał w idealnym świecie, ale taki nie istnieje, dlatego teraz dodamy kilka dodatkowych elementów do naszej symulacji, a mianowicie będziemy generowali korki, wypadki, które będą generowały znowu zamknięte drogi. Należy pamiętać tutaj, że system, który działa tylko w idealnych warunkach, no to tak naprawdę wcale nie działa. Wprowadzimy tutaj nowy element, czyli przeszkadzacza. Agent, którego celem jest pogorszyć sytuację na drogach. On nie zarabia, nie dostarcza paczek, on po prostu przeszkadza. Może całkowicie zablokować drogę lub spowolnić ruch, czyli w ten sposób zwiększyć koszt przejazdu. Nie może on jednak zablokować wszystkich dróg, czyli będzie miał limit blokad, limit korków oraz czas trwania tych efektów. To sprawia, że jego decyzje też mają znaczenie. To są parametry, które będą kontrolowały poziom chaosu w systemie. W momencie, gdy nasz przeszkadzacz zablokuje jakąś drogę, wówczas ciężarówki będą musiały szukać nowych tras, objazdów. I tu będzie pierwszy problem z naszą heurystyką, ponieważ ona zakłada, że świat jest stabilny, ale teraz jakaś trasa może zniknąć, a czas przejazdu przez nią może się zmienić. Czyli teraz dodamy do środowiska agenta, który ma za zadanie przeszkadzać. On może blokować krawędzie grafu, dodawać spowolnienie, czyli korki. Będzie miał pewne ograniczenia, jak maksymalna liczba dróg, które może zablokować oraz maksymalny poziom korków. Każda akcja ma trwać określony czas. Powinien blokować drogi, po których jadą ciężarówki, preferować wąskie gardła, czyli takie, które mają mały stopień węzłów, zwiększać korki przed ciężarówkami. W efekcie blokada oznaczać ma brak przejazdu, a korek zmniejszyć prędkość. Kod powinien być kompatybilny z istniejącym systemem. Teraz chciałbym przedstawić kilka najważniejszych elementów, które kierują naszym przeszkadzaczem. Ten agent będzie najpierw zbierał informacje o aktualnym ruchu. Occupied zawiera krawędzie, po których w danym momencie poruszają się ciężarówki. Moving jest zmienną, która przechowuje, czy dana krawędź jest wykorzystywana przez jakąś ciężarówkę. Tutaj mamy zakładanie blokad. Pierwsza rzecz to musimy sprawdzić, ile agent może postawić jeszcze blokad. Następnie iterujemy po wszystkich krawędziach mapy, pomijając krawędzie, które już są zablokowane. Nie możemy również blokować odcinków aktualnie zajętych przez ciężarówkę. Score umożliwia nam ocenę krawędzi, na ile warto ją zablokować. Funkcja Edge on Track Path sprawdza, czy dana krawędź znajduje się w trasie którejś ciężarówki i jak blisko jest aktualnej pozycji ciężarówki. Jeżeli krawędź jest na trasie którejś ciężarówki, dodajemy do wyniku score odpowiednią wagę. Im bliżej ciężarówki, tym wyższa wartość. Dzięki temu nasz agent celuje w aktualne trasy ciężarówek. Kolejna reguła to identyfikacja węzłów, które są trudne do obejścia. Jeśli węzeł ma mały stopień połączeń, jest trudny do obejścia, nazywamy go jako wąskie gardło. Dodajemy odpowiednią premię do score, bo blokada tutaj będzie bardziej skuteczna. Kolejny etap to uwzględnianie tzw. pilnych zleceń. Sprawdzamy, czy ciężarówka ma pilne zlecenie, czyli czy deadline jest blisko obecnego czasu. Jeśli tak, to blokujemy jej drogę, gdyż jest to bardziej wartościowe. W tym miejscu mamy wybór i założenie blokad. Wybieramy sloty krawędzi o najwyższym score, dodajemy do zbioru blokad i ustawiamy timer, czyli block duration, czyli jak długo blokada będzie aktywna. Aktualizujemy globalny licznik zakłóceń, który potem wykorzystamy do śledzenia skuteczności naszego agenta. Następnym etapem jest tworzenie korków. Na początku obliczamy, które krawędzie są priorytetowe do spowolnienia ruchu. Liczymy parametr, który tutaj nazwaliśmy urgency.
na podstawie tego, jak blisko deadline'u jest dane zlecenie. Następnie ustawiamy wagę dla kilku najbliższych krawędzi na trasie ciężarówki. W tym fragmencie wybieramy krawędzie do korków, czyli tworzymy listę aktywnych krawędzi, które możemy spowolnić, sortujemy według priorytetu z wcześniejszego kroku, tak aby faworyzować trasy bliskie ciężarówkom z pilnymi zleceniami. Podsumowując, w pierwszej kolejności blokady ustawiane są na trasach ciężarówek blisko ich pozycji, blokujemy węzły trudne do obejścia, co zwiększa skuteczność naszego agenta. W pierwszej kolejności wybieramy trasy tych ciężarówek, które mają pilny deadline realizacji swoich zamówień. Wprowadzamy lekkie korki tuż przed ciężarówkami, aby spowolnić ich realizację zadań. A liczba korków i blokad jest limitowana, a każda akcja trwa określony czas.